Cześć. Dzisiaj naostrzymy sobie brzytwę marki Feder. To ciekawa brzytwa. Marka Feder teraz jest znana głównie z produkowania bardzo ostrych żyletek, a kiedyś też produkowali brzytwę. Mam takie dwie, tutaj jest jedna z nich. Tak wygląda, jak widzimy tutaj charakterystyczne piórka. Grzbietek brzytwy okleiłem taśmą izolacyjną. Brzytwa ma profil bardzo lekko uśmiechnięty. Jest tutaj łuk, tak samo czoło oraz piętka są lekko podniesione, kiedy mamy je na kamieniu i delikatnie się buja, dlatego ostrząc taką brzytwę będziemy musieli ją bujać po grzbiecie. Kamień, jakiego użyję, to kamień japoński, karasu, nieznanego pochodzenia. Piękny wzór. Tutaj, jak widzimy, ma taki kolor i przebija się miejscami już to, co jest pod spodem. Ja go oczywiście mam zabezpieczonego. Wszystkie swoje kamienie zabezpieczam już teraz żywicą epoksydową. Po zdarciu widzimy, że po całej długości będzie wzór karasu i będzie się zamieniał w taki żółty, który jest nazywany kita. Bardzo ceniony. Krawędź tnąca. Zobaczymy sobie pod mikroskopem, jak wygląda. Pod mikroskopem widzimy, że krawędź tnąca jest w całkiem ok stanie. Nie jest ona goląca, jest skasowana, ale nie wygląda źle. Ma kilka wgłębień i wyszczerbień. Niektórych się pozbędziemy, takich najmniejszych, a niektóre zostawimy i dopiero po goleniu zdecyduję, czy przeastrzać brzytwę jeszcze raz i się ich pozbyć, czy one w ogóle nie będą przeszkadzać w goleniu. Wtedy tak to będę zostawiał. Tak jak widzieliśmy pod mikroskopem, krawędź jest w nie najgorszym stanie. Są jakieś lekkie ubytki, ale nic, czym musielibyśmy się przejmować. Zobaczę, jak po pierwszym etapie ostrzenia będzie ona wyglądać i wtedy zdecyduję, czy będę musiał się cofnąć krok wstecz, czy to wystarczy, aby ją dobrze naostrzyć. Kamień zwilżymy i zaczniemy sobie od zrobienia zawiesiny za pomocą Asano Mikawa na góry. To o gradacji botan. Kamień się moczył wcześniej, jakieś 10 minut w wodzie. Bardzo szybko puszczę zawiesinę. Tyle nam w zupełności wystarczy. I teraz staram się znaleźć ruch, który będzie ostrzył całą krawędź tnącą. Bujanie brzytwy na takim krótszym kamieniu jest trochę bardziej wymagające. Ale da się przywyknąć, nie jest to nic trudnego. Za to kamień w rozmiarze barberskim idealny do ostrzenia z ręki.
Kamień nie jest bardzo twardy, więc część z drobinek pochodzi także z kamienia bazowego. To w niczym nie przeszkadza. Drobinki z błotana zrobią swoją robotę, a drobinki z kamienia bazowego pomogą bardziej się tej zawiesinie rozbić. Przy super twardym kamieniu większość drobinek pochodzi z kamienia do wytwarzania zawiesiny. Jeżeli mamy trochę większe kamienie, to te proporcje będą się jakoś zmieniać i różnie będą ze sobą współgrać takie zawiesiny. Trzeba zawsze przetestować dane kamienie, jak ze sobą grają, czy dają nam efekty, które nas zadowalają, czy trzeba może jakoś inaczej do nich podejść. To jest część odkrywania tego, jak ostrzyć na danym kamieniu naturalnym, część zabawy. Brzytwy Feder dosyć mało ich widuję. Nie są za często spotykane. Nie są już produkowane też od kilkudziesięciu lat chyba. Więc brzytwa w tak dobrym stanie jak ta staje się powoli rzadkością. A ja na pewno doprowadzę ją do stanu używalności i jeszcze kilkadziesiąt lat spokojnie będzie mogła posłużyć. Kiedy mamy profil brzytwy uśmiechnięty i bujamy brzytwę, ostrzenie trwa sporo dłużej niż normalnie. Dlaczego tak się dzieje? Przy brzytwie prostej, kiedy kładziemy ją po prostu i jedziemy prosto, cała długość krawędzi tnącej jest rysowana przez kamień i ostrzona na całej długości kamienia, czyli w tym przypadku te 13, 14 czy 15 cm, ile ten kamień ma, nie pamiętam, będzie taki przejazd powodował. Jeżeli bujamy, to teraz czubek jest ostrzony przez, dajmy to, centymetr i potem centymetr po centymetrze zmienia się część, która jest ostrzona. Więc logicznie to biorąc, takie ostrzenie może trwać nawet 10 razy dłużej. Przeważnie to tak nie trwa, bo to nie jest takie proste. Jeżeli pracujemy z zawiesiną, to zawiesina trochę większy obszar uderza niż to, co ma styk z kamieniem. Ale właściwie na dany kształt krawędzi tnącej, czyli taki ostry czubek, który powinien golić, jest właśnie tworzony przy styku krawędzi tnącej z kamieniem i on nie jest robiony przy każdym ruchu po całej długości, więc takie ostrzenie musi swoje potrwać. Tu wydaje mi się, że będę już mógł ten etap powoli kończyć. Brzytwa fajnie sunie. Przechodząc z jednej zawiesiny na drugą, kamień musimy dokładnie wymyć. Nie chcemy przy tworzeniu zawiesiny z następnego kamienia, z następnej na góry, mieć drobinek z na góry poprzedniej.
nawet jeżeli ta następna troszkę nas cofnie w pracy na początku, bo one mają dosyć duże spektrum, jeżeli chodzi o gradację przy rozbijaniu się i tak dalej. Więc taki rozbity botan może mieć gradację wyższą niż tędziu na początku, ale tędziu po rozbiciu powinien mieć wyższą gradację. Dlatego te przejścia są dosyć płynne, jeżeli chodzi o ostrzenie z zawiesinami z kamieni japońskich. I krawędzie są bardzo ostre, a przy tym bardzo, bardzo łagodne. Dobrze. Na tym zakończymy sobie ten etap. Możemy zaobserwować, że dodanie taśmy na grzbiet spowodowało zwiększenie kąta ostrzenia, dlatego 1/3 krawędzi tnącej na samym czubku jest obecnie ostrzona, a 2/3 poniżej już nie są ostrzone, ewentualnie są muskane przez zawiesinę. Mikroskop nie ostrzy, ta łysinka ona będzie się w trakcie ostrzenia coraz bardziej zmieniać i z ostrzenia na ostrzenie też będzie coraz bardziej przejmować ten kąt, który jest aktualnie, tym się nie przejmujemy. Sam czubek krawędzi tnącej nas goli i tym się przejmujemy, żeby to wyglądało dobrze i to się ostrzyło. Przejdziemy sobie teraz na zawiesinę z tędziu. Oczywiście na górę też mam zabezpieczone żywicą, jak widać ze wszystkich stron oprócz z dołu. W ten sposób nie ma ryzyka, że mocząc się nawet przez dłuższy czas coś się z nimi stanie, bo one potrafią mieć pęknięcia i są takie chłonące wodę, więc zostawienie je w wodzie na dłuższy czas może spowodować, że gdzieś tam nam pękną. Zdarzały się przypadki, że ktoś namoczył sobie przez ostrzenie, potem zaczął szurać i pękło mu w rękach, więc kamienie japońskie, które są tworzone z warstw, tak jak ten, albo są właśnie takie miękkie i porowate, warto zabezpieczyć krawędzie, których nie będziemy używać. Dobrze. Jak widzimy, slary jest ciemne, właśnie dlatego, że część zawiesiny pochodzi z kamienia bazowego, a nie tylko z na góry, które by było bardzo jasne. Nie jest to przeszkodą. Ten kamień ma dużo drobniejsze cząstki ostrzące niż jakakolwiek nagóra mikawa. I tak widzicie, nie trzeba super twardego kamienia, aby pracować z nagórami. Jeżeli jest miększy i część cząstek ostrzących pochodzi z kamienia bazowego, też nic się nie dzieje. Problem może być wtedy, kiedy jest rzeczywiście już za miękki i ruszając na górą będziemy zmieniać jego płaszczyznę w taki sposób, że będziemy robić jakieś dołki i głębokie rysy. Wtedy, kiedy krawędź tnąca będzie nam wpadać w te głębokie rysy, to możemy się bardzo mocno cofnąć
w naszym ostrzeniu możemy uszkodzić krawędź tnącą. Takich rzeczy nigdy nie chcielibyśmy doświadczać. Że kamień jest krótki, to ostrzę sobie tutaj też trochę partiami, czyli najpierw roluję od piętki do środka brzytwy kilka ruchów, a później od środka do czubka. Wtedy taki ruch i profil brzytwy mam zachowany, a nie muszę się skupiać tak bardzo, żeby na takim krótkim odcinku cały ruch wykonać, co jest dosyć ciężkie. Bo inaczej, ja jestem przyzwyczajony do pełnowymiarowych kamieni, więc tego ruchu takiego krótkiego nie mam tak dobrze opanowanego. Aczkolwiek kilka sesji ostrzenia i wszystko by było opanowane. I myślę, że pracę stędziu mamy zakończoną. Przejdziemy sobie teraz do kolejnej nagury. Widzimy, że łysinka lekko się wybłyszczyła. Oczywiście przy ostrzeniu na kamieniach naturalnych jest lekki problem przy mikroskopie tej klasy, żeby rozpoznać, czy coś się dzieje, czy nie, no bo łysinka cały czas jest w jakiś sposób porysowana i tak to będzie wyglądać. Najważniejsze, żeby posuwać się do przodu i sprawdzać jeszcze nie tylko pod mikroskopem, ale na przykład jak tnie włosy, bo na tym etapie już powinno ciąć włosy. Jeżeli tnie lepiej, z większą łatwością, to posuwamy się do przodu i wszystko jest ok. Teraz pora na Megiro. Widzimy, że ta Megiro jest sporo większa i zawiesina ma dużo jaśniejszy kolor, czyli większość cząstek ostrzących teraz pochodzi z tej nagury. To też jest ważne, aby właśnie do twardości kamienia można dobrać odpowiednie nagury, bo one różnią się pomiędzy sobą twardością. Dobrać je tak, aby pasowały No to zaczynamy. Megiro potrafi wyrobić się już do bardzo wysokiej gradacji. Na lekkiej zawiesinie z Megiro można kończyć ostrzenie i
po przerobieniu bardzo dobrze będzie można się ogolić. Ja mam w zwyczaju jednak albo dawać jeszcze komę później, albo tomo na górę, czyli jakiś kamień ucięty z kamienia bazowego, bądź pasujący okruch. Ogólnie kiedyś, czy pewnie do teraz w Japonii, tomo na górę oznacza pasujący kamień. Najczęściej jest to właśnie kamień, który został z tego samego kawałka skały ucięty, bądź już z gotowego kamienia. Często spotykamy kamienie, które mają ucięte rogi. Wtedy w taki róg bardzo często był ucięty właśnie po to, żeby stworzyć pasujący tomo na górę. Teraz dostać takie kamienie z pasującym tomo, który jest z tego samego kawałka skały, jest dosyć ciężko. Dlatego zaczęło się używać określenia tomo na górę po prostu na kamień towarzyszący, kamień pasujący i dobierać kamień, który pasuje pod jakimiś względami nam do kamienia bazowego. Nie musi mieć tego samego koloru, nie musi być z tej samej skały, nie musi być nawet z tej samej kopalni, czyli dziury w ziemi. Ważne, że kombinacja tej wybranej przez nas tomo na górę oraz kamienia bazowego tak wykończy brzytwę, że będziemy bardzo zadowoleni z efektu. I to jest najważniejsze. Nieważne skąd kamień pochodzi, jak się nazywa, jaki ma kolor, czy jest twardy, miękki, czy cokolwiek jeszcze innego. Ważne, że tak będziemy umieli z niego wycisnąć to, co jest w stanie nam zaoferować, że będziemy umieli się po tym ogolić. A odkrywanie tego, właśnie jak wycisnąć z kamienia najwięcej, to część nauki. U kamieni naturalnych każdej jednej sztuki musimy się nauczyć. Nawet jeżeli działają podobnie, bo są tego samego typu, na przykład większość dżinatów działa podobnie, ich zawiesiny działają podobnie, to jednak różnią się właśnie tym, jaką powierzchnię mają, jaką twardość mają, różnią się tym, jak szybko te zawiesiny działają, różnią się tym, jak szybko te zawiesiny się wyrabiają i trzeba na nich albo dłużej pracować, albo krócej. Niektóre wręcz są takie, że przy pracy na przykład minutę na zawiesinie będziemy mieli cudowną krawędź, ale jak przedłużymy sesję do 5 minut, to krawędź zacznie nam się cofać. Takie przypadki też są. Trzeba po prostu wykombinować swój sposób na dany kamień i się go trzymać. A samo ostrzenie traktować jako bardzo fajną formę drogi do celu, jakim jest golenie. I nie zniechęcać się, jak nam wyjdzie raz, czy nie wyjdzie raz, czy drugi. W końcu każdy kamień opanujemy. Choć oczywiście nie każdy kamień będzie nadawał się do tego, żeby brzytwę wykończyć. Ale to też dość szybko zweryfikujemy, jak po jednej, drugiej, trzeciej sesji brzytwa będzie ścinać włos, albo nie będzie ścinać włosów w ogóle, albo będzie ścinać włosy w sposób, jaki ścina na przykład po kamieniu syntetycznym 4000. Czyli jeszcze ścina, ale jeszcze tak nie mrawo.
Ten etap ostrzenia też już możemy zakończyć. Wydaje mi się, że ile chciałem wycisnąć z kamienia, tyle wycisnąłem. Przejdziemy sobie zaraz już na ostatni etap. Taką krawędzią już można się spokojnie ogolić. Będzie to przyjemne, bez podrażnień i bardzo ostro. Tutaj już pozostał taki etap dania kropki nad i. Jeszcze malutkie jakieś niedoskonałości na krawędzi tnącej są jakieś wyszczerbienia. Nie będę się tego pozbywał. Dopiero po goleniu stwierdzę, czy one mi przeszkadzają, czy mi nie przeszkadzają. Jeżeli zauważę jakieś podrażnienia albo że brzytwa w którymś momencie ciągnie zamiast ścinać zarost, wtedy wrócę na kamienie i zacznę od początku. Dobrze, teraz już zrobimy ostatni etap albo przedostatni, czyli użyjemy zawiesiny z takiego okruszka z Tomo na góry. On jest dosyć twardy, twardszy, sporo twardszy wydaje mi się od kamienia bazowego, więc zdecydowana większość drobinek będzie pochodzić z kamienia bazowego, aczkolwiek nie wszystkie i na pewno część z nich także z tego okruszka wypadnie, bo jednak jakby nie było, materiał ścierny trze się z innym materiałem ściernym, więc oba muszą dostać w kość. Nie wiem, czy widać to w kamerze, ale tutaj takie bardzo ładne złote obwódki się pojawiają na kamieniu. Sam myślałem, czy go nie zrównać o te kilka milimetrów w dół jeszcze, żeby więcej tego żółtego koloru wydobyć, ale stwierdziłem, że szkoda kamienia marnować i lepiej niech to się w naturalnym procesie ostrzenia i odnawiania tej powierzchni dzieje. Może jeszcze za mojego życia zobaczę, jak on wygląda tam kilka milimetrów niżej. Dobrze, to teraz już ostateczne polerowanie. Troszkę więcej wody. Na tym etapie zawiesina z kamieniem tworzą bardzo takie miękkie uczucie przy szuraniu. Bardzo drobne drobinki są już tu od samego początku, a po minucie już czy dwóch, jak się zaczną wyrabiać, wyoblać, to już dopiero będzie takie uczucie właśnie jeżdżenia po zamszu, bardzo fajne. Pamiętamy oczywiście o tym, aby jak najmniej brzytwę dociskać do kamienia. Zawsze na etapie końcowym ten docisk musi być zniwelowany jak najbliżej zera, aby już brzytwie pod żadnym względem krzywda się nie stała. Ma sobie delikatnie sunąć po kamieniu i być tylko lekko polerowana.
Myślałem, czy jeszcze na samej wodzie nie kończyć tej brzytwy, ale chyba zakończę na tym tomo. Zawiesinę mam już dosyć dobrze wyrobioną, więc teraz może dodam sobie trochę wody z mydłem. Zawiesina zgęstnieje, drobinki będą mniej się poruszać w tej zawiesinie takiej gęstej i będą delikatniej ostrzyć, a bardziej będzie ostrzyła powierzchnia kamienia bazowego w takim wypadku. Bardzo delikatne teraz ruchy już na sam koniec. Staram się całą krawędź tnącą pokrywać w jednym ruchu teraz. Już pod koniec ostrzenia nie jest to takie trudne. Już załapałem, jak ten ruch wygląda, więc jest wszystko w porządku. Potrzeba chwili, żeby się przestawić z większego kamienia, ale nie jest to problem żaden. I na takiej piance zakończymy dzisiejsze ostrzenie. No i tutaj widzimy już efekt końcowy mojej pracy. Łysinka bardzo fajnie wybłyszczana, bardzo równa. Oczywiście są jakieś niedoskonałości, ale tak jak powiedziałem wcześniej, zobaczę przy goleniu, raczej one nie będą przeszkadzać. To się przy podostrzaniu jeszcze wyobli i zredukuje, więc po jakimś czasie one same znikną. Nie trzeba się nimi za bardzo przejmować na ten moment, a przynajmniej tak mi się wydaje. Zobaczę po goleniu. Brzytwę po takim ostrzeniu jeszcze należy przewycować. Ja zawsze pierwsze wycowanie po ostrzeniu robię z taśmą. Jeżeli ostrzyłem na taśmie, to na takiej samej taśmie wecuję, żeby mieć pewność, że styk krawędzi tnącej jest taki sam na pasie, jaki był na kamieniu. Później już przed goleniem oczywiście wecuję bez taśmy. Skóra jest miękka i ona się będzie poddawać i będzie wecować, będzie dotykać czubek krawędzi i ją łagodzić, więc z tym nie ma problemu. Ale takie pierwsze wecowanie zawsze robię w ten sam sposób. Po prostu tak uznałem, że tak będę robił. Tutaj mamy wiosło, czyli kawałek drewna, do którego jest przyczepiony pas. Tutaj jeszcze pomiędzy pasem a drewnem jest filc, który ma pomagać w amortyzacji tego nacisku, który jest na pasie, żeby nie było tak super twardo, tylko żeby jednak ten pas się troszkę poddawał, czyli jest bardzo podobnie jak przy dobrze naciągniętej skórze, kiedy mamy pas wiszący. To jest pas polskiego producenta Davida z Custom Shaving Accessories. Ma dwie strony. Pierwsza to jest gładka skóra, zwykła licowa. Druga to jest skóra typu Kerjuchten, czyli zeszlifowane lico. I zrobimy sobie kilka przejazdów tutaj, na tym takim zamszowym wykończeniu,
a później wykończymy już na licu. Zawsze przed położeniem brzytwy na kawałek skóry przecieram go dłonią. To po pierwsze usuwa jakikolwiek brud, kurz, cokolwiek co miałoby być na tej skórze, a po drugie, jeżeli trochę tłuszczu ze skóry wejdzie w pas, to tylko sprawi, że będzie zakonserwowany. Teraz spróbuję znaleźć jeszcze jakieś resztki włosów na mojej ręce i pokazać, że brzytwa goli. Powinniście słyszeć, jak bardzo prosto brzytwa ścina włosy. I jak widać, pełno tych włosów na brzytwie jest. Więc brzytwa jak najbardziej nadaje się do golenia.